tym odcinku odwiedzimy malownicze miasteczko Trinidad, słynące z pięknej kolonialnej architektury, w którym czas zatrzymał się prawie 200 lat temu. Nasza casa particular z Trinidad wygląda właśnie tak. Z takim pięknym patio. To już zaraz będzie śniadanko. Trinidad właśnie słynie z takiej architektury kolonialnej, bardzo dobrze zachowanej. Ludzie aktualnie mieszkają w tych domach, które niegdyś należały do bogatych właścicieli ziemskich. Tak wygląda centralny plac w mieście Trinidad, do którego dotarliśmy wczoraj wieczorem. Mamy tutaj w sumie jeden dzisiaj pełny dzień, żeby zobaczyć, ale to jest to małe miasteczko. Jeden dzień jest zupełnie wystarczający, żeby tutaj zobaczyć to, co jest najbardziej interesujące w tym mieście. A co jest najbardziej interesujące? Jest parę muzeów, ale najważniejsza jest tutaj ta architektura kolonialna, która została zachowana w bardzo dobrym stylu. Architektura, która jest połączeniem hiszpańskiej, francuskiej architektury, ponieważ tutaj w XIX wieku i wcześniej istniały wielkie posiadłości plantatorów trzciny cukrowej, którzy wzbogacili się i inwestowali w to miejsce duże pieniądze. Potem podczas pierwszej rebelii tutaj kontra jakby panowaniu hiszpańskiemu, wschód Kuby był, który włącznie z Trinidadem był miejscem walk. I tutaj te trzcina cukrowa i tak dalej, plantacje zostały zniszczone podczas tej rebelii w połowie XIX wieku, 1850. I od tego czasu miasto podupadło, straciło na wartości i można powiedzieć zasnęło w tym 1850 roku i do dzisiaj nie zostało tutaj wiele zmienione. Dlatego ta architektura jest oryginalna tych lat właśnie z 1850 i wcześniej. Miasto i jego starówka została wpisana na listę UNESCO jako właśnie taki przykład hiszpańskiego budownictwa kolonialnego. I tutaj właśnie zachowało się to w niesamowicie dobrym stanie. I tak właśnie te budynki wyglądają. Pójdziemy zobaczyć bardziej, jak to wygląda z góry, ponieważ jest tam muzeum na przykład tej wieży, można na tę wieżę wejść. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Brukowane ulice, które zostały od tamtych czasów. Tu widzimy, ktoś bierze ślub. Miasto to jest bardzo takie urokliwe miasteczko, bardzo ładne, z charakterystycznymi dachami z takiej ceramiki, z gliny i tak dalej. I co ciekawe, w porównaniu z Hawaną, domy te kolonialne tutaj różnią się tym, że drzwi wejściowe prowadzą do głównego jakby od razu, powiedzmy, salonu. W Hawanie natomiast budownictwo jest inne i wchodzi się, powiedzmy, na korytarz, nie? Więc tutaj jest jakby też to budownictwo jest zupełnie inne. Jedno z wielu muzeów w Trinidadzie, Museo de la Lucha contra los Bandidos, czyli muzeum takie poświęcone akcji podczas rządów już Fidela Castro, żeby oczyścić góry, powiedzmy, w której znajdowali się przeciwnicy rewolucji, jakby zbrojnie próbując obalić rewolucję kubańską. Aż do 1965 roku tutaj odbywały się te walki, które ostatecznie udało się jakby wygrać i obronić rewolucję. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany historią tych walk i tak dalej, ogólnie historią, to jednak warto odwiedzić to muzeum ze względu chociażby na niską cenę 50 peso oraz na widoki tutaj na górę z Cambrai, na całe miasteczko Trinidad. Można wejść do góry na wieżę, na którą się udamy. To charakterystyczna taka żółta wieża w Trinidadzie. Tutaj Plaza San Francisco de Asís. Tutaj góry po jednej stronie, a tam w oddali morze. Trinidad nie jest położony nad samym morzem, ale jest tutaj bardzo blisko, chyba z 12 km tylko. Także można połączyć zwiedzanie z odwiedzeniem jednego z nadmorskich kurortów tutaj. Dotarliśmy na szczyt wieży. Jak tutaj wygląda?
Panorama Trinidadu. Zobaczymy z drugiej strony. To jest zabytkowy dzwon. A, i tam można. Z tej strony. Jak tutaj jest niebezpiecznie, przecież to można spać. To nie sięga do połowy kolana. Tutaj ta plasa. Byliśmy. Trinidad. Jeszcze tutaj. Z tej strony. Tutaj widać ten główny plac miasta. Miasteczko można powiedzieć. Dzisiaj jemy sandwich w państwowej restauracji. W kawiarni, można powiedzieć. W prywatnych biznesie kosztował 700 pesos. Tutaj kosztuje 180. Tylko na przykład nie mają... mają tylko, jest napisane tam różne rodzaje z serem, z czymś tam, ale mają tylko z szynką. I na przykład kawa jest, ale nie ma na przykład mleka. Siempre es así, que cuando se va a estos lugares del estado hay muchas cosas que pueden faltar. Puede no haber nada, aún yo lo leía. Entonces siempre tienes que preguntar si tienes esto. Aquí no tienen. Pero no solamente en los del estado, cuando fuimos por ejemplo, del estado hay más como escasez, ¿sí? Creo que mucha gente también come aquí los cubanos. Sí, es más para los cubanos, ¿no? Teraz como vacío. Aquí no hay nadie y no hay nada. Todo esto vacío. Sí. Tylko są muchy. No, pero para beber solamente tienen jugo. Es bueno, es fresco jugo de mango, café y agua. Todo. W Trinidad znajduje się ciekawa świątynia bogini Yemaya, która jest patronką mórz, a także kobiet i płodności. Jest ona bóstwem kubańskiej religii Santeria, która powstała w wyniku połączenia tradycyjnych wierzeń afrykańskich z religią katolicką. Niewolnicy sprowadzani na Kubę i przymusowo chrystianizowani przypisywali swoim bóstwom odpowiedniki katolickich świętych, a do nowej religii wprowadzili afrykańskie rytuały. Nasze doświadczenie z Kuby jest takie, że trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby odmawiać taksówkarzom, osobom, które chcą wymienić walutę na ulicy. Naprawdę, dzisiaj nie idzie co minutę, mniej nawet. Na rogu stoją ludzie i po prostu się pytają. Taksi, nie wiem, Havana, Vinales, tak dalej, mówisz im gracias. Oni odpowiadają change money, good price. Mówisz gracias, potem chcą ci zaoferować na przykład jakąś restaurację jakiegoś znajomego, więc co chwilę na każdym rogu jest gracias, no, ja tenemos, no quiero i tak. Są bardzo tacy trochę natarczywi, można powiedzieć. Niektórzy, no to jest męczące, na każdej ulicy chwilę odmawiać ludziom, cały czas mówić gracias, jest trochę męczące. A tutaj ulica jest to taka typowa Trinidadu. Jest przystanek autobusowy i czekamy na autobus, który nas zabierze na Playa Ancon. Ponieważ teren jest ogólnie mały, zobaczyliśmy większe rzeczy, które były do zobaczenia i mamy jeszcze trochę czasu, więc możemy jechać sobie na plażę, która jest niedaleko. W Trinidadzie akurat, w architekturze Trinidadu, że są zakratowane takie okna. Pewnie ze względu na temperaturę, po prostu te drzwi są jakby na oścież otwarte, ale żeby był dostęp do powietrza, dlatego są wszystkie praktycznie okna mają kraty. O tak, dotarliśmy na Playa Ancon z Trinidadu. Jest tutaj autobus za $5 za osobę, z tym, że można płacić tylko kartą i tak to wygląda. Zamówiliśmy dzisiaj na obiad kurczaka oraz langustę. Zobaczymy, jak smakować. W mieście, w którym byliśmy wczoraj,
czyli w Cienfuegos. Taka langusta kosztowała około 25 euro, tutaj kosztuje tylko 15 euro. Więc jak na takie ceny, powiedzmy, w takim miejscu turystycznym całkiem spoko. Nigdy nie jadłem langusty. Spróbujemy. Kurczak, no jak to kurczak kubański. Ostatni rzut oka na Trinidad i już z samego rana ruszamy dalej w podróż. Tym razem udajemy się bardziej na północ, do miasta Santa Clara. Czeka nas 3 godziny na podróż autobusem. Byliśmy rano zrobić check-in, bo tutaj w tym autobusach Via Sul jest taka zasada, że trzeba być godzinę przed odjazdem, żeby zrobić check-in. To nam powiedzieli, że musimy być 1,5, a odjazd mamy o 7:30, więc musieliśmy przed 6 wstać, żeby o 6 być tam na miejscu, ale się udało wszystko. Mamy bilety, mamy już te wejściówki, więc teraz musimy tylko iść na stację, żeby ruszać dalej w podróż. Tu jest śmieszny jakiś bar Beatlesi. Ciekawe. I tutaj postacie Beatlesów, ciekawe. Tam już nasz przystanek autobusowy. Naprawdę niesamowita jest ta architektura Trinidadu. Tutaj te kraty na przykład w oknach. Niby zwykłe kraty, ale jak jest zrobione tak estetycznie. Nie wszystkie są takie same, nie wszystkie są tak zrobione, ale naprawdę fajnie. I te brukowane ulice, widać, że to tak, czuć ten klimat starego miasta. Tutaj w centrum wszystko jest taki bruk oryginalny, tam z połowy XIX wieku. Naprawdę fajnie. Na jeden dzień warto odwiedzić, myślę. Opuszczamy kolonialny Trinidad i udajemy się na północ do miasta Santa Clara, w którym znajduje się mauzoleum poświęcone Ernesto Che Guevarze i miejsce słynnej bitwy, która przesądziła o zwycięstwie rewolucji. Do zobaczenia.